Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Polska giełda, analiza 2023. Giełda, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, która rusza już w piątek, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oczywiście informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform Xstation 5 i z Bloomberga. Polska giełda, analiza 2023, giełda, co dalej? Ten wpis będzie poświęcony perspektywom dla warszawskiej giełdy w całym 2023 roku, ponieważ jak widzimy od października wzrost warszawskiej giełdy jest tak dynamiczny, przekroczył już 40% i zbliża się do 50%, więc należy się zastanowić, jaka będzie perspektywa giełdowa na cały 2023 rok. Czy czasem nie jesteśmy świadkami dopiero pierwszego etapu hossy wzrostów bardzo dynamicznych? Czy rok 2023 będzie rokiem hossy? Czy przyniesie kontynuację tendencji wzrostowych? I oczywiście jakie są na to szanse? Ale pierwszy wykres, na który moim zdaniem należy zwrócić uwagę, to jest to, jaka jest główna przyczyna tego, że warszawska giełda papierów wartościowych rośnie. I główną przyczyną, dlaczego warszawska giełda papierów wartościowych rośnie, której ja daję około 80 do 85% wagi w tendencji wzrostowej, jest zachowanie amerykańskiego dolara w ujęciu globalnym. Na tym następnym wykresie, który jest w tle, bardzo dobitnie to widać, że to właśnie globalny przepływ do amerykańskiego dolara albo od amerykańskiego dolara jest głównym powodem, dlaczego giełda papierów wartościowych spada, a potem dlaczego rośnie. Więc jeżeli wniosek jest taki, jeżeli amerykański dolar jest kupowany, czyli euro-dolar spada, oznacza to, że kapitał z całego świata jest wysysany i pchany do Wall Street, do inwestorów, do inwestowania w aktywa amerykańskie, więc warszawska giełda papierów wartościowych i wszystkie inne rynki emerging markets są sprzedawane i ten kapitał płynie do amerykańskiego dolara, do amerykańskich obligacji. Ale jeżeli występuje tendencja odwrotna, że euro-dolar rośnie, czyli amerykański dolar się osłabia, jest to sygnał, że kapitał z Wall Street, który był wcześniej tam zaparkowany, odpływa, wypływa z Wall Street i szuka na całym świecie stopy zwrotu i warszawska giełda papierów wartościowych jako jeden z elementów rynków wschodzących, czyli emerging markets, jest najlepszym miejscem ku temu, żeby inwestować, żeby tutaj parkować swój kapitał, żeby tutaj szukać stopy zwrotu, zarabiając nie tylko na wzroście cen akcji, ale równolegle na umocnieniu złotego krajowej waluty, co daje podwójną stopę zwrotu, podwójnie dodatną stopę zwrotu dla inwestorów zagranicznych. I takie zjawisko właśnie obserwujemy od października. Zobaczmy, jaka jest ścisła korelacja zachowania euro-dolara z indeksem WIG20 i wniosek jest oczywisty, bardzo prosty. Jeżeli polska giełda ma rosnąć w 2023 roku, to musi rosnąć także euro-dolar. I jeszcze raz przypomnę, ja osobiście daję około 80% wagi czynników, dla których giełda ma się zachowywać w taki, a nie inny sposób, właśnie od zachowania amerykańskiego dolara. Żadna polska polityka nie ma większego znaczenia, żadne decyzje polskiego banku centralnego nie mają żadnego znaczenia i jakieś tutaj perspektywy nie mają większego znaczenia. To wszystko jest uwzględnione w amerykańskim dolarze, nawet ryzyko geopolityczne. Dlatego też, jeżeli też będziemy świadkami ruchu wzrostowego na euro-dolarze, to cały 2023 rok przyniesie warszawskiej giełdzie papierów wartościowych wzrost. Czynniki lokalne typu perspektywy obniżek stóp procentowych, jakieś tam wyniki wyborów mogą mieć tylko taki naskórkowy, dodatkowy wpływ na to, co się będzie działo później na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Czy ona będzie zachowywała się ciut lepiej albo ciut gorzej od średniej wynikającej z tego, jak amerykański dolar będzie wpływał na zachowanie rynków emerging markets, ponieważ cały czas przypominam, że
polskie aktywa są w większości portfeli uznawane jako rynki wschodzące, rynki emerging markets. No i oczywiście tego są konsekwencje. Na następnym wykresie, który chciałbym pokazać, widzimy, jak w krótkim terminie Warszawska Giełda Papierów Wartościowych się znajduje i mówiłem to o tym wczoraj w popołudniowym komentarzu, że w najbliższych dniach, w końcówce tego tygodnia, kluczowe będzie to, jak zachowa się Warszawska Giełda względem minimów, które zostały ustanowione kilkadziesiąt godzin temu. Jeżeli te minima zostaną obronione, to scenariusze prowzrostowe nawet w krótkim terminie są faworyzowane. Natomiast gdyby te minima zostały pokonane, otworzy się perspektywa ku spadkom, ku ruchowi w dół, jakiejś większej korekcie wzrostowej po tym 40% wzroście, który był zaobserwowany od października. No i oczywiście, dlaczego zatrzymaliśmy się w tym miejscu, a nie w jakimś innym? Ponieważ jak widzimy na wykresie długoterminowym, na przestrzeni ostatnich 3 lat, to rejon średniej 200-sesyjnej jest teraz tym miejscem, które wyznacza potencjalny opór, a ten poziom to są okolice 1980 punktów, który łącznie z psychologicznym poziomem 2000 punktów oznacza, że mamy potencjalne opory i one właśnie już teraz działają. Myślę, że można lekko nagiąć fakty, twierdząc, że to ostatnie zatrzymanie jest dokładnie zatrzymaniem na średniej 200-sesyjnej i rynek po prostu czeka dalej, co się wydarzy, jako że w przyszłym tygodniu mamy niezwykle ważną decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. Na nią prawdopodobnie zareaguje euro-dolar plus, oczywiście na dane z rynku pracy za styczeń, więc euro-dolar w przyszłym tygodniu w końcówce zadecyduje pewnie także o losach giełdy papierów wartościowych. Czy Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wejdzie w jakąś korektę w lutym spadkową, czy też jednak korekta odbywa się teraz na naszych oczach, to jest korekta w zatrzymaniu, a luty przyniesie kontynuację ruchu w górę. Wszystko będzie uzależnione od tego, jak zachowa się euro-dolar w przyszłym tygodniu po decyzji Fedu, po decyzji ECB oraz po danych z rynku pracy. I teraz ciekawa analiza. Wczoraj biuro maklerskie banku PKO SA stworzyło bardzo ciekawą analizę poświęconą tego, jak statystycznie zachowywała się giełda, w tym wypadku indeks WIG, kiedy mieliśmy do czynienia ze startem roku i wzrost wynosił wtedy od samego początku roku o więcej niż 5%. Okazało się, że było kilka epizodów na przestrzeni całej historii warszawskiej giełdy, kiedy taki bardzo pozytywny początek roku miał miejsce. No i statystycznie co się później działo. Jak widzimy tutaj na tym wykresie, który jest dość czytelny, że było kilka takich epizodów i statystycznie wygląda na to, że gdy mieliśmy do czynienia z bardzo optymistycznym startem roku, kiedy indeksy giełdowe rosły w tym wypadku o więcej niż 5%, to była bardzo duża szansa, że cały rok przyniesie nam dobrą stopę zwrotu, że cały rok będzie optymistyczny i dobry dla giełdy papierów wartościowych. Były tylko 2 epizody, 2 lata, kiedy ta ujemna stopa zwrotu wystąpiła w ujęciu od samego początku roku, dlatego też, kiedy zobaczymy, jakie jest rozproszenie, gdzie i jaka jest ilość pozytywnych przypadków, a ile jest negatywnych, to tutaj analiza biura maklerskiego banku PKO SA jest jednoznaczna. Jeżeli indeks WIG zyskuje ponad 7%, to w ostatnich 25 latach aż 8 razy było takich sytuacji i w 6 z 8 tych przypadków, czyli jest 75% prawdopodobieństwa, że w kolejnych 11 miesiącach indeks będzie dalej zyskiwał, a średnio zyskiwał aż 18%. No i oczywiście wniosek jest taki, że jeżeli przejdziemy poziom 2000 punktów, to jest ogromna szansa, że te 20% kolejnej nadwyżki da nam atak na opory 2400 punktów, czyli miejsca, z którego rozpoczęła się Bessa 1,5 roku temu, czyli będziemy także świadkami ruchu do tych maksimów, które na przestrzeni ostatnich
10 lat nie były w stanie być pokonane na indeksie WIG20. Warto być tego świadomym. Ten wykres następny dobitnie pokazuje, że właśnie w rejonie 2350-2500 punktów będziemy mieć następne opory. A jak widzimy, inwestorzy bardzo dobitnie to widzą, śledząc wykres indeksu WIG20, że za każdym razem, kiedy potężne wsparcie rejonu 1250-1500 punktów generowało odbicie, to przynosiło ono wzrost właśnie minimum do okolic poziomu 2500 punktów, więc myślę, że ten scenariusz prowzrostowy w 2023 roku jest scenariuszem bazowym. Polska giełda Analiza 2023 jednoznacznie wskazuje, że jest 75% prawdopodobieństwa szansy, że cały rok przyniesie wzrosty, że będzie dobrym rokiem dla indeksu giełdowego. Giełda co dalej? Myślę, że optymizm jest tutaj uzasadniony, jest on wskazywany przez analizę statystyczną, no i że należy nastawić się raczej, że końcówka, że kolejne miesiące przyniosą nam kontynuację tendencji wzrostowej, że giełda papierów wartościowych będzie rosła. Analiza na cały 2023 rok jest optymistyczna, pozytywna, ale ja cały czas twierdzę, że ten rok jednak przyniesie większą stopę zwrotu na polskich obligacjach niż na indeksie giełdowym, ale optymizm powinien tutaj także wystąpić. Polska giełda ma się w tej sytuacji zdecydowanie lepiej. Główny czynnik to jest oczywiście zachowanie euro-dolara, a nie żadne czynniki lokalne, perspektywa wyborów, jakieś decyzje banku centralnego. Nie ma to większego znaczenia. Ryzyko geopolityczne jest także zawarte w amerykańskim dolarze, więc tutaj jakiegoś specjalnego wpływu nie powinniśmy mieć. Natomiast co jest negatywnym czynnikiem, który zaburza perspektywę prowzrostową na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, to jest analiza wykresu uśmiechów opcyjnych dla kontraktów na indeks instrumentów pochodnych na indeks WIG20 i w tym wypadku bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego widzimy, że przewagę mają ci, którzy kupują opcje put, czyli opcje na spadki indeksu WIG20, bądź też ci, którzy się zabezpieczają przed możliwością spadku indeksu WIG20. W takiej sytuacji oczywiście te perspektywy mogą być według rynków opcyjnych perspektywy dla indeksu WIG20 są raczej na spadki niż na wzrosty, dlatego też szykuje się dla nas niezwykle interesujący dzień. Mówiłem, że cały 2023 rok powinien być szczególnie optymistyczny dla polskiej giełdy, dla polskich obligacji. Podtrzymuję to zdanie z powodu tego, że perspektywy dezinflacyjne, oczywiście jeżeli one będą one się materializowały jeszcze bardziej, dadzą nam perspektywę na obniżki stóp procentowych w końcówce tego roku, a to jest środowisko idealne, wręcz wymarzone dla obligacji. Dlatego też spodziewam się, że to właśnie polskie obligacje będą królem inwestycyjnym całego 2023 roku i jeżeli polski złoty będzie to potwierdzał, czyli będą łamane kolejne wsparcia na euro złotym i na dolar złotym, to oczywiście także zachowanie krajowej waluty będzie temu sprzyjało. Natomiast proszę zauważyć, że na razie siła złotego jest widoczna przede wszystkim względem amerykańskiego dolara, a gdyby się okazało, że w perspektywie krótkoterminowej jest łamana ta miesięczna linia trendu wzrostowego na euro złotym, to także kurs euro złotego, który generalnie na rynku walutowym jest ważniejszy na polskich krosach, to będą także zachęcały do popytu na ryzyko. Ta linia, którą widzimy, linia miesięczna trendu wzrostowego, jest linią pokazującą pewnego rodzaju słabość polskich aktywów wynikającej z kursu walutowego, ale na razie, jak widzimy, od listopada tutaj złoty nie chce się ani umocnić, ani osłabić, konsolidacja trwa. Moim zdaniem jest ogromna szansa jednak, że złoty zacznie się umacniać, a nie osłabiać. Dlatego daję większą szansę na to, że umocnienie złotego będzie miało miejsce. I na koniec, dzisiaj o godzinie 10 poznamy dane o stopie bezrobocia dla naszego kraju w grudniu. I te dane sygnalizują lekki wzrost, ale moim zdaniem nie będzie on miał większego znaczenia. Dane są generalnie ignorowane, są już w cenach i rynek wie, że prawdopodobnie właśnie tak się stanie. Jednym z głównych powodów, dlaczego rynki na całym świecie odwróciły tendencję na amerykańskim dolarze, było to, jakie są perspektywy inflacyjne i rynek to dokładnie wyczuł w październiku i ten wykres, który jest teraz bardzo dobitnie pokazuje,
że właśnie od października trwają globalne zakłady o to, że będzie postępowała dezinflacja, że to zjawisko będzie wpływało na perspektywę stóp procentowych i rynki wszystkie inne poza amerykańskim dolarem są kupowane i ten wykres, który tutaj jest w tle, bardzo dobitnie to pokazuje. Wczorajsza sesja przyniosła nam powrót rentowności amerykańskich obligacji poniżej poziomu 3,50%. To jest dobra wiadomość dla ryzyka. Sam euro-dolar dzisiaj próbuje kontynuować tendencję wzrostową. W momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy nawet nad poziomem 1,09, co jak powiedziałem będzie sprzyjało temu, żeby warszawska giełda papierów wartościowych dzisiaj kontynuowała umocnienie, dalsze wzrosty, a złoty kontynuował presję, żeby łamać swoje wsparcia. I jeszcze warto zwrócić uwagę, że wczorajsza duża rozbieżność w zachowaniach wskaźnika PMI dla Europy kontynentalnej, dla strefy euro i dla Wielkiej Brytanii była negatywna dla funta brytyjskiego, stąd też funt brytyjski wczoraj znowu zaczął się osłabiać i ten wykres eurofunta dobitnie to pokazuje. Natomiast wskaźnik PMI dla Stanów Zjednoczonych zachował się bardzo podobnie jak ten dla strefy euro, czyli lekko wzrósł, dlatego też przełożenie na euro-dolarze nie było aż tak dobrze widoczne. Popyt na ryzyko widać także na walutach surowcowych. W tym wypadku odnotowany jest wzrost kursu pary związanej z australijską walutą, ale kurs euro-Australia pokonuje swoją średnią dwusesyjną, a to ma duże znaczenie dla inwestorów, ponieważ sygnalizuje, że popyt na ryzyko zaczyna znowu atakować wszystko, co jest związane z ryzykiem i w tym wypadku waluty surowcowe są tymi, na które warto zwrócić uwagę. Mamy dzisiaj o godzinie 16 decyzję Banku Kanady w sprawie stóp procentowych. Warto także pamiętać o tym, że jest planowana podwyżka o 25 punktów bazowych. Rynek będzie na Kanadyjczyku dzisiaj się pod to pozycjonował i giełda na Wall Street, czyli to, że udało się wczoraj utrzymać nad poziomem psychologicznym 4000 punktów, zwiększa prawdopodobieństwo, że będziemy w końcówce tego miesiąca kontynuować ruch do góry, że przebijemy barierę 4000 punktów. Odsyłam do wczorajszych materiałów, zwłaszcza porannego, w którym bardzo jasno mówiłem, dlaczego cała strefa 3700-4000 punktów jest ważna, a przebijanie oporów sprzyja temu, żeby popyt na ryzyko atakował. Inwestorzy na całym świecie będą zwracali także uwagę na indeks Nasdaq Stock, ponieważ on tym wzrostem testuje także średnią 200-sesyjną, więc rynek będzie musiał wkrótce podjąć decyzję, czy łamie ten poziom, a jak wiemy na przestrzeni ostatniego roku ta średnia bardzo ładnie działała, więc gdyby doszło do jej pokonania, jednoznaczny byłby to sygnał, że Wall Street chce kupować ryzyko, tak technologiczne, jak i szeroki rynek indeksu indeksu Standard & Poor's 500, ponieważ w rejonie 4000 punktów także przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym, więc równolegle złamanie tej średniej na indeksie Nasdaq i na indeksie Standard & Poor's byłoby odczytane niezwykle pozytywnie. Dzisiejsza sesja w Japonii przynosi wzrosty, więc prawdopodobnie także giełda w Niemczech spróbuje rosnąć, ale jak wiemy dzisiaj o godzinie 10 poznamy wskaźniki IFO, one odnoszą się do sytuacji bieżącej, czyli styczniowej i oczywiście także jeżeli wskaźniki pójdą w górę, będzie to zachęta do tego, żeby liczyć na kontynuację tendencji wzrostowej. Mamy bardzo podobne do tego zatrzymania z poprzedniego tygodnia, zatrzymanie na Bitcoinie. I jestem też ciekawy, czy Bitcoin zachowa się analogicznie do tego, co się wczoraj, co się w poprzednim tygodniu działo. Natomiast brak większych spadków, zwłaszcza spadek poniżej psychologicznego poziomu 22 000 dolarów nie ma miejsca, więc myślę, że Bitcoin wspiera popyt na ryzyko i bardzo podobnie jest na rynku miedzi, gdzie także spodziewam się, że popyt na ryzyko wskazuje w tym wypadku na kontynuację dobrych tendencji na giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli popatrzymy na zachowanie ceny złota, to widzimy, że tendencja wzrostowa, która jest tutaj obrazowana przez linię trendu wzrostowego, pokazuje, że każde 2 dni przynosi 10-punktowy wzrost tej linii, co oznacza, że w końcówce tego tygodnia psychologiczny poziom 1900 dolarów będzie kluczowy,
więc utrzymanie nad tą linią trendu wzrostowego w końcówce tego tygodnia będzie faworyzowało scenariusze prowzrostowe. Tak jest właśnie w momencie tworzenia tego wpisu, więc scenariusze prowzrostowe także dzisiaj moim zdaniem są obarczone większym prawdopodobieństwem realizacji. Także spodziewam się prędzej czy później dalszych wzrostów ceny złota. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, która startuje już w najbliższy piątek, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia.